Witajcie telewidzowie pierwszego dnia z Agry. My w pokoju. Dzień dobry panie Zbyszku, dzień dobry Mariko. Dzień dobry. W pokoju mamy też śniadanie. A za pokój Marii przypomnij ile płacimy? 40 zł. Jeśli dobrze policzyliśmy, bo to już miksy były. Wiadomo, że w tej cenie to nie jest jakieś rewelacyjne śniadanie, ale po prostu omlet. Mi się wydaje, że z jednego jajka, do tego 3 tosty, masło i po bananie. Smacznego. Zamykamy nasze kłódki i wychodzimy. My już spakowani, czekamy teraz na naszego tuk-tuka. Tym razem zamówiliśmy elektrycznego, będzie mniej hałasu. I więcej miejsca. Ale dzisiaj też nie jedziemy jeszcze na tą najważniejszą rzecz, którą się przyjeżdża do Agry, czyli Taj Mahal. Taj Mahal zostawiamy sobie na jutro. Tak nazywa się nasz hotel, a od razu przy hotelu widzę, że mamy tutaj jakąś szwalnię. Kolega pewnie coś szyje. Tutaj szpule przygotowane, jakieś nici. Tutaj kolej. O, to jakaś sukienka powstaje. Patrzcie, wszystko tutaj robią ręcznie. Jest nasz człowiek. Jeszcze ja, poczekaj kolego, jeszcze ja wsiadam. Kolega musiał buchnąć to gdzieś z metra. Patrzcie, mini metro, takie do trzymania się. Dojechaliśmy już na miejsce pod fort. Idziemy teraz poszukać miejsca, gdzie będziemy mogli kupić bilety. Tam widzę dorożki z koniami, trochę jak w Krakowie. To jest dobre, ja wam później coś wytłumaczę, ale patrzcie, tu jest kolejka dla lokalnych, którzy są z Indii, a dla nas tam są okienka. A to dlatego, że my mamy ceny zupełnie inne niż oni. Pokażę wam teraz cenę, ile płacą lokalni. Patrzcie, rasizm ekonomiczny w pełnej krasie. Tutaj oni płacą tylko 50, a za to my płacimy, patrzcie, 650, rozumiecie? O, jest reszta z 2050 i mam 3 bilety. Pan mi już tutaj je daje. Thank you. Thank you. Jak do płacenia, to inną kolejkę nam kazali wybrać i zapłacić więcej. Ale jak już mamy czekać do wejścia, to wszyscy w tej samej kolejce. Wchodzimy już do środka i kolejka też osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Ale akcja, byliśmy już tam przy wejściu, weszliśmy i zobaczyli, że mamy mikrofony. Kazali nam ściągnąć i nie wpuścili nas z tymi mikrofonami. Ja mówię, że schowam do plecaka, że już nie będę go używał. On mówi, że nie da rady, muszę iść się schować do szafki. No i muszę je zostawić. Z powrotem przechodzę przez tą bramkę. Szukam was, jesteście! Udało się? Udało się, no. Jaka mała wiewióra. Pan nie boi się. Postanowiliśmy jeszcze, że weźmiemy sobie tutaj tego, o przepraszamy, bo tu ktoś sobie zdjęcia robi, że weźmiemy sobie tego pana w środku. Na zewnątrz chciał 2000. Ten pan chce 500 rupii, czyli 20 zł za to, że nas oprowadzi tutaj około godziny. Właśnie się dowiedzieliśmy, że rozpoczęto budowę tego fortu w 1564 roku. 4 pokolenia go budowało i dokończono go w 95 lat. A architektem nie był tutaj lokalny, tylko z Iranu. Ten fort jest podzielony, jakby wam to wytłumaczyć, na takie świątynie, na takie pałace i to jest jeden z nich. I spójrzcie, jak on jest tutaj wykończony. Patrzcie, co tutaj jest zrobione na tych filarach. W ogóle całe wykończenie tego, zwróćcie uwagę. Ile szczegółów. Oni to tłumaczą, że to jest jakby miasteczko w miasteczku w miasteczku. Tutaj jest kolejna świątynia. I tutaj, stąd, zaraz wam pokażę, jaki jest widok. No dobra, macie 3-4 sekundy, żeby zgadnąć, jaki tutaj będzie widok i co będzie widać. 3, 2, 1, 0. Taj Mahal, widzicie? Zaraz wam przybliżę. Teraz dobrze widać ten Taj Mahal, jutro się tam wybieramy. Jesteśmy w jakiejś komnacie, że jak się gada z jednego rogu do drugiego, to ten głos jakoś idzie tak górą pewnie i bardzo dobrze to słychać wszystko, jakbyśmy mieli słuchawki dosłownie. Oni zbudowali taki system, że to działa jak właśnie taki telefon, gdzie kiedyś były kubki i na sznurku, po to, żeby się porozumiewać z ludźmi w innych pomieszczeniach. A tutaj, patrzcie, tutaj był zamknięty ten król i miał widok, miał coś takiego, miał okno, ale za to z drugiej strony nie było go w ogóle widać, bo to jest tak zrobione, że z tamtej strony mógł coś zobaczyć, a z tej strony go nikt nie mógł zobaczyć. To jest główna sypialnia króla, który tutaj mieszkał, władcy. Patrzcie, jak to jest wszystko wykończone. To jest wszystko tak kute, to z jednego kawałka. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jakie tutaj, no trochę to widać, że to już jest pościerane, no bo ma to swoje lata. I ponoć tutaj było to wyłożone wszystko w złocie.
No to zgadnijcie, kto im te złoto zabrał, no. Możecie napisać, kto tutaj przyjechał i kto im tutaj to wszystko, no może nie zniszczył, ale rządził tym przez wiele lat. Tutaj mamy kolejne miejsce, gdzie widać Taj Mahal. Wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie wydaje mi się, że będzie ciasno. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia i nie wiem jak to nazwać, ale to wygląda jak jakiś dziedzińczyk. Tutaj widać jakaś trawka, coś pewnie się działo. Dookoła widać jakieś pokoje. Te komnaty wcześniej były otwarte, ale oni je postanowili zamknąć, bo Hindusi zaczęli wydłubywać te wykończenia. Zobaczcie, dużo brakuje. Jak się tak idzie dookoła, no to tam dalej, no też można znaleźć, ale te właśnie tutaj przy samym brzegu, no to patrzcie, wyskrobane. Powiem wam, że ten fort robi ogromne wrażenie i jak będziecie w Agrze, to go nie omijajcie i jakbyście chcieli zaoszczędzić 2 zł, czyli 50 rupii, to jak pójdziecie najpierw na Taj Mahal i będziecie mieli bilet z Taj Mahal i przyjedziecie tutaj, no to będziecie mieli tą zniżkę. Co się okazało, że ten park służył coś takiego jak Koloseum w Rzymie, że były po prostu jakieś igrzyska, były tutaj też walki byków, walki ludzi. Wchodzimy jeszcze do jakiegoś meczetu. O jest, musieliśmy ściągnąć buty, wszyscy są bez butów. No i też piękny kamień. Tu wszystko w marmurze jest zrobione. Zeszliśmy do, kurczę, największego pałacu. Na to wygląda. Jaki tutaj jest wielki obszar, tam jest jakiś park, widzę na środku, tam też jakieś komnaty. Tam też jakiś meczet dalej znowu biały. Te wiewiórki to one się niczego nie boją. Tutaj kolejna, ich jest tutaj mnóstwo. Jak się ma jedzenie, to one podchodzą normalnie. Do mnie też podchodzi, ale widzi, że nie mam jedzenia, to ucieka. Wygląda na to, że obejrzeliśmy już cały ten fort dookoła i już powoli wychodzimy stąd. My jesteśmy już na zewnątrz, ale tutaj była, fosa jest, tylko wody nie ma i ponoć tutaj setki aligatorów były, pokażę wam jeszcze z drugiej strony. Setki aligatorów, to była taka pierwsza obrona tego fortu, więc jak ktoś atakował, no to najpierw musiał przejść tą fosę, gdzie tutaj było sporo tych aligatorów. Jak się podobał fort? Wspaniały. Dobry. Największy, na jakim byliśmy w sumie. Z zewnątrz przypominał mi na początku w Kolumbii, który byliśmy, w Cartagenie, jeśli się teraz nie mylę. Ale tutaj no, panuje ten przepych, te pokoje, idziecie, i to wygląda jak miasteczko, po prostu Marmur. wchodzicie, tak, marmur, tutaj czerwony, ten Ahbat, jeśli się teraz nie mylę, wchodzicie dalej, przechodzicie na sala, wszystko, fajnie, że widzieliśmy tego przewodnika, bo coś opowiadał i można było się oczywiście więcej dowiedzieć, także jakbyście tu byli, to polecam i weźcie kogoś takim angielskim, kogo rozumiecie, bo ja czasami miałam jednak problem, bo ten angielski, hinduski to no taki wiecie jaki jest. Idę zabrać pudełko, które zostawiłem, bo zostawiłem tylko pudełko, a mikrofony zabrałem ze sobą. Pan mi nawet napisał numerek, który był na kartce. Z panem Zbyszkiem też chcą sobie robić zdjęcia. Przy wyjściu z tego fortu już sporo naganiaczy, sporo chcą rzeczy sprzedać, też jakieś tuktuki, wszystko wiadomo. O, tutaj też pieniądze żebrają. Też możecie coś zjeść sobie od razu, możecie też się napić. Oni tutaj robią taką sodę z limonki, także z solą. Jak lubicie coś takiego, to jak najbardziej. Są też ogórki. Kawałek dalej pani też sprzedaje, no podejrzewam, że robi też jakieś takie napoje, bo tutaj ma wodę. Oni sprzedają takie saszetki, można to sobie rozrabiać właśnie z wodą. Weszliśmy jeszcze do jakiegoś parku, on jest niedaleko fortu właśnie. I to jest super, że można właśnie napić się wody za darmo, naciskacie przycisk, nalewa się do kubeczka. Kubeczek oczywiście jest przywiązany, żeby nikt go nie zabrał. Oni nie dotykają rantów, tylko tak sobie nalewają do buzi. O właśnie tak.
Na środku tego parku, może nie na środku, po prostu przy wejściu zaraz jest pomnik, tylko nie jest napisane, znaczy jest napisane, ale napisane jest w hindi, kto to jest. A myślałem z daleka, że to jest Mahatma Gandhi, ale nie jest, bo podszedłem bliżej i widzę, że to jest inna postać. Tutaj mamy pole przygotowane pod uprawę. Panowie stoją z jakimiś haczkami, chłopaki tam dalej, a po drugiej stronie ulicy, zobaczcie, siłownia. Siłownia czy plac zabaw połączony też. Fajne miejsce zrobione. Przypomina mi się trochę z parkiem Lumpini. Mari mówi, że gdzieś małpy. Gdzie małpy? Jocie, i to ile tam wyglądają? A tam gdzieś Tam z tyłu, tam jeszcze siedzą biega- też dwie. A, no tak nie będzie widać pomiędzy tymi drzewami. O, jedna spadła. Zobaczcie tego dużego pawia, jaki kolorowy. Idzie w tamtą stronę, no trochę od nas odchodzi. O, ale ma piękny, no. Kolor taki złocisty. Ciekawe, kiedy podnosi to. Podczas godów ponoć, tak? Tutaj jest następny na drodze. A zaraz podejdę bliżej, może uda mi się go sfilmować. Chciałem troszeczkę bliżej podejść, ale widać, że się płoszy, nie będę go tam gonił. A sporo jest tych małpek. Tam z tyłu są dwie, tu jest jedna, tam się kolejne małe bawią. No widzicie? No te malutkie to są najlepsze, zobaczcie. Ile ona może mieć? Kilka tygodni? Pora karmienia teraz, cyca doi, a druga tam jeszcze. Mama idzie po drugą, tak, żeby... Ale sobie skoczyła. Żeby druga też sobie zjadła. Jakieś wielkie małpiszony na drodze mamy. A ta to widać, że spragniona. Nie uciekaj, koleżanko. O, dwie tam sobie pobiegły. Te budynki administracyjne tego parku. Faj. One wyglądają jak więzienia, a nie jakieś takie budynki, gdzie się zarządza. No zobaczcie, podejdę trochę bliżej. Kraty w oknach. Tutaj jakiś lufcik tylko mały. Jak w starych filmach były garnizony, no to w takich miejscach mieszkali. Widzimy jakieś podobieństwo. Gdzie jest małpa? Siadła sobie na drzewie i zajada tutaj. O, jeszcze piszczy coś. Pogoniła mnie. Przespacerowaliśmy się przez park 1,5 kilometra. Jak będziecie w pobliżu, to polecam. Widzieliśmy małpy, papugi, pawie, dużo ptaków, dużo rodzajów różnych motyli, także naprawdę warto tutaj się przespacerować. I jak wcześniej już wspomniałam, wygląda to trochę dla mnie jak park Lumpini. No park Lumpini jest czymś trochę bardziej takim dostojnym, bym powiedziała, aczkolwiek tutaj widzieliśmy więcej zwierząt, ale waranów nie ma. Siadamy już do naszego tuk-tuka i jedziemy do hotelu. Jesteśmy już pod naszym hotelem, idziemy teraz coś zjeść. Pan tu sprzedaje kilka rzeczy, są arbuzy. To wyglądało na dynię z daleka, ale widzę w środku to nie jest dynia. To nie wiem nawet co to jest. Banan i melon, tak bym obstawiał. Robimy sobie zakupy w lokalnym sklepie. Woda, proszki do prania będziemy brać i soda. 2 proszki, 2 wody, 3 wody. Wychodzi 3 zł. Przyszliśmy do takiej lokalnej knajpeczki, już zamówiliśmy jedzenie, zaraz panowie nam będą szykować. Każdy wziął coś innego. Ja zamówiłem sobie masalę i pan tutaj wrzucił już pomidory, cebulę, czosnek, imbir. No i teraz to wszystko zmieli na taką pastę. A Mariki dosa już się robi. Do tego będą jeszcze ziemniaki. Burger też już gotowy. Jak Mari, twoja dosa? Chrupie. Lubię, bardzo dobra. Zapomniałam jak to się je w sumie, czy to się macza, czy to się jakoś rękami wtacza. Sosik pikantny, dobrze przyprawiony, fajne smaki. Burger konkretny, ser, pomidor, cebula, ogórek. A tak wygląda mój obiad. 2 placki roti, sos, który wygląda miał pewnie trochę inaczej niż znam. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i dodatki jest ogórek i pomidor. Mari poszła pracować, a my idziemy jeszcze się pokręcić trochę po mieście. Tutaj pan robi pewnie pani puri. Do tego ryż, są ziemniaki widzę. Robi taką dziurkę i nakłada farsz. Do takiej wody jeszcze wkłada i można zajadać. I krówki mamy też na drodze. Tu mała, a tutaj jeszcze mniejsza. Chłopaki pozdrawiają z Paki. Z Paki tuk-tuka. Tu widzę, że pan robi samosy, ale samosy to może sobie zjemy na wieczór. Zresztą one jeszcze nie są gotowe, dopiero pan lepi. A ten co robi tej kozie? Picie daje? No masakra. Weszliśmy w jakąś taką dzielnicę, gdzie widać, że mniej dbają o czystość albo po prostu wyrzucają te wszystkie rzeczy. Zobaczcie. To jest normalna droga, a śmieci leżą. No tutaj są ich domy, nie? Więc te śmieci pewnie też część z tych domów tutaj ląduje. Tam jest sklep. No i często, może nie często, ale czasami zdarza się, że jest taka melina zrobiona. A tutaj musieli sobie zbudować sami taką melinkę. Osłonięte jest wszystko
tutaj taką plandeką. No i chłopak jeszcze tutaj podaje takie jedzenie, przekąski, ziemniaki, ogórki, tutaj jest cieciorka też wymieszana już z pomidorem. Tutaj te ziemniaki też, o, zobaczcie, na świeżo obiera, po to ma tego paznokcia takiego dużego. Obiera, z solą podaje. Okazało się, że ten ziemniak był dla mnie i kolega jeszcze tutaj jakiś zielony, ostry sos polał. O, właśnie ten. Tutaj jest jakaś cukiernia i kolega tutaj, o, taką podmurówkę robi, cegły jakieś dokłada i patrzcie, nie posprząta, żeby tutaj mu się lepiej robiło, tylko w tym całym brudzie on tutaj podmurówkę robi. Ten jest dobry, kurde, załadowany ładnie. My mieszkamy przy tej smródce, trochę tutaj zaśmieconej, a tu jeszcze wam pokażę, ile kóz się pasie. Znaczy ciężko powiedzieć, że się pasą, po prostu zjadają tutaj te śmieci, wybierają co jeszcze zostało. A tu jaka malutka kózka, no ta to ma pewnie kilka tygodni. My tu jeszcze z panem Zbyszkiem lecimy w Miacho załatwić jedną sprawę W sumie zarezerwowałem tuk-tuka, nie chciał przyjechać, więc bierzemy takiego z ulicy, bo zobaczył, że zamawia, mówi za te same pieniądze pojadę, pokażesz mi na mapie. Kolega nam powiedział, że ma 45 lat i już 30 lat jeździ na tuk-tuku. Stoimy teraz na skrzyżowaniu, policjanci tutaj ruchem sterują. Jedziemy kolego, dawaj. Nie, jeszcze nie. Zobaczył, że tamci jadą znowu i zatrzymał. To się śmieje. My musimy skręcić, a żeby nie jechać dookoła, no to musimy teraz trochę pod prąd pojechać. O, tutaj się bić trochę. I zaraz gdzieś tutaj skręcimy. Przyjechaliśmy pod bankomat, bo musimy pieniądze wybrać, bo nam się kończą. A pamiętajcie, że SBI wypłacicie bez żadnej prowizji. Liczy bankomat, pieniądze, słychać, jest 10 000, bo tyle maksymalnie za jednym razem można wybrać. Wybraliśmy pieniądze, a tu patrzcie jeszcze, małpy łażą, po całym mieście łażą. A tu nasz kierowca, on mówi, idźcie sobie na miasto, ja was później odbiorę. Super kierowca, bo powiedział, mówi, nie chcę wracać, bo mieszka tam, gdzie my mieszkamy, mówi, nie chcę wracać właśnie, nie chcę wracać na pusto, mówi, ja na was poczekam pół godziny, godzinę, jak chcecie. Namaste. Kolega mówi, nie ma problemu, przywiozę was w miejsce, gdzie jest sporo jedzenia. No, wygląda na to, że jest sporo jedzenia. No idziemy szukać czegoś. Zamówiliśmy już sobie jedzenie na wynos, ale zobaczcie, jaka wielka kuchnia, ile oni tutaj obsługują. Też mają spore menu. A, no właśnie, to już pan tutaj dla nas robi, bo my zamówiliśmy takie placki z jajkiem i kurczakiem. Nasze placki się robią, patrzcie, tutaj jajo już jest dodane. Kurczak nałożony, do tego jest cebula czerwona i patrzcie, sosy jakieś, pewnie 2. Bierzemy 4 rolo na wynos, 3 dla nas i jednego bierzemy jeszcze dla naszego kierowcy. Jest nasz kierowca, dobra, wsiadamy i jedziemy już do nas, do hotelu. Wpadłem jeszcze do lokalnego sklepu i pan tu robi te liście, oni później plują taką śliną czerwoną i to jest jakaś pasta, tu pan jakiś sypie proszek, pestka jakaś jest w środku, także no i pani bierze tutaj takie 2 porcje tych liści. My już wróciliśmy z naszych wojaży i to jest rolo, które sobie zamówiliśmy z kurczakiem i z jajkiem. Chyba tłusty taki, że się nie da go zjeść. Tu w rolo zawsze jest tłuszcz. Jak tam placek? Oj, słuchajcie, no po prostu tak się nażarłem, ale zobaczcie. To nie ma tak, no trzeba jeść rękoma. Wszystko się rozpadło. No, zobaczcie, no może to nie wygląda apetycznie, no ale smakuje. Skończyłam pracę, przyszła kolej na mnie, żeby przetestować to cudeńko. No rozwijam i ciekawie to wygląda. Ciemny. Zastanawiałam się, czy to mięso, czy to co to, ale powąchałam. Pachnie jak smażona cebulka Pauli. Pozdrawiamy Paulę. Ale poczekaj. No. A. Nie na brudze. Przypomina mi to smak Sri Lanki. Mieszane rolo. Czy to jest kurczak w środku? Gdzie to kupiliście? Bo jeszcze jednego bym zjadła. Dobre. Coś zaczęło wiać, jak nie w Indiach. No, Zimno. zimno, jakieś, nie wiem, 16-18 stopni. Wczoraj jak przyjechaliśmy, padał deszcz i tak było, no, Tak. że coś już do przykrycia, a teraz też wyszliśmy jakaś jaskórka. Jakieś 2-3 dni takie mają być, ale później już 38-39 w dzień wracają. Smaczne? Mari dokarmia krówki jeszcze. Zostawiamy tosty, jak nie zjadamy. Nie zostawiamy w restauracji, tylko zabieramy ze sobą, żeby właśnie dokarmić taką krówkę. Ale ta naprawdę ładna, no. Ona ma, Oj, no, ona ma sierśnie, ona ma skórę. Ona ale jeszcze by jakaś, chciała. no, jakaś agresywna. Pan Zbyszek zbiera prezenty w postaci takich kubków, gdzie się herbatę pije. A w ostatniej knajpie byliśmy zapytać po ile, a pan mówi, że za darmo, że może sobie wziąć 2 nawet. No to mamy 2 za darmo.
O, się tata wzruszył, że ktoś mu dał coś za darmo. O. Ale trafiliśmy na taką ulicę, gdzie nasza jest w miarę spokojna, ale ta obok, zaraz, no to sporo się dzieje, sporo restauracji. My tutaj sobie zwiedzamy z jednej, z drugiej strony. Zjedliśmy te placki, jesteśmy jeszcze na jedzeniu, ale może coś na kolację, Mari? Ale gdzie ciuchy, ja się pytam? Ja tu na ciuchy bo Mari przyszłam. ciuchy jeszcze nie kupiła Jak- to, co No chciała. właśnie, w ogóle nie kupiłam. Oprócz biżuterii nie kupiłam nic jeszcze w Indiach, także czas najwyższy kupić sobie jakiś ciuch. Chodziliśmy, w końcu chyba mamy to. Marcin zaglądał do wielu garów. Ale tutaj robią tak, że ważą na kilogramy. Pierwszy raz to widzę w Tak. sumie. I Mają ja wagę. biorę sobie kurczaka z 250 gramów, cała porcja. Tu chłopaki machają. Hello chłopaki. Tak, 250 gramów, tak jak Marcin powiedział. Do tego mojego ryżu biorę jeszcze takiego kurczaka. Patrzcie, kolega nabija na szpadę. Tutaj widać wymieszany. No, chwila i będzie gotowy. Płacę za swoje jest 120. Tutaj mamy ryż, biryani, ogórki, pomidor i do tego jeszcze, no właśnie, coś takiego, ten kebab. Tak wygląda nasza porcja do podziału. Mamy biryani, mamy też jakiegoś szaszłyka. No i dali sporo cebuli i ogórka, więc życzcie nam smacznego na kolację. Wielkie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!